Siemanko, jeżeli zastanawiasz się nad zakupem chińskiego motocykla, to myślę, że ten materiał jest dla Ciebie. Zebraliśmy z for i różnych grup na Facebooku najczęstsze pytania, które nurtują Was przed zakupem chińskich motocykli. Partnerem materiału jest sklep z akcesoriami i częściami do motocykli i kładów motor-land.pl. Ja nazywam się Maciek, kłaniam się nisko i serdecznie zapraszam Was na materiał właśnie o tym. Tych pytań mamy 18, postaram się odpowiedzieć zgodnie z własnym sumieniem, wiedzą oraz tym, co robi nasz serwis. Pozwolicie, że będę posiłkował się komputerem po to, aby nie musieć uczyć się na pamięć tych pytań. I pytanie numer 1. Czy jest jakiś znany, bezawaryjny model chińskiego motocykla? Oczywiście, że tak. Najbardziej bezawaryjnym motocyklem jest Benelli TRK 702X. Ten motocykl jest w sprzedaży od 3 lat, jeżeli dobrze pamiętam. Okolice 2000 sztuk jeździ po Polsce i jest to motocykl sprawdzony, włosko-chiński, można powiedzieć. Oprócz wad wieku dziecięcego, jak kółko foniczne czy jakiś tam problem z trzeszczącą lampą, to w zasadzie nie obserwujemy żadnych poważnych awarii. Są motocykle, które mają przejechane w okolicach 50-60 tysięcy kilometrów. Co prawda nie w Polsce, ale udało mi się znaleźć na forum rumuńskim takie osoby i ten motocykl nie ma żadnych większych usterek. Czy można go nazwać bezawaryjnym? Pewnie byłoby to jakieś małe nadużycie, natomiast jeżeli chciałbyś sprawdzoną konstrukcję, która w boju przejechała i się nie zepsuła, myślę, że TRK 702 i 702X będzie rozsądnym wyborem. Na potwierdzenie tego, co mówię, warto powiedzieć jeszcze, że do tego motocykla mamy mnóstwo części, które w ogóle się nie sprzedają, czyli biorąc pod uwagę ilość sztuk, jaka jeździ po polskich drogach i ilość części, które mamy w magazynie, jest ich bardzo dużo, sprzęt jest, można powiedzieć, bezawaryjny, te części się nie sprzedają, czyli wynika z tego, że te motocykle specjalnie się nie psują. Oczywiście wykluczamy jakieś tam małe usterki, bo to chodzi o to, czy sprzęt jest bezawaryjny, czy nie. Pytanie numer 2. Dlaczego różnica w cenie chińskich i europejskich motocykli jest tak duża? Na to pytanie nie da się w sposób prosty odpowiedzieć, bo na to wpływa bardzo wiele czynników. Pierwszym takim czynnikiem jest sam koszt pracy w Chinach, który jest dużo niższy niż u nas. Tam są niższe podatki, niższe koszty życia takiego społecznego, więc po prostu siła robocza jest dużo tańsza. Materiały, z których są produkowane motocykle, też bezpośrednio wydobywa się i przetwarza w Chinach, więc nie trzeba ich znikąd importować. Więc to też wpływa na cenę. Następnym czynnikiem, który na taką cenę wpływa, są dopłaty państwa dla dużych koncernów motoryzacyjnych po to, aby ich ceny były niższe względem konkurencyjnych marek. Tak wygląda rzeczywistość. Następnym elementem, który wpływa na cenę, są badania i rozwój. Marki europejskie czy też japońskie, które wprowadzają na rynek swoje nowe modele czy konstrukcje, przynajmniej do niedawna bardzo długo nad nimi pracowały, rozwijały. Jak wiecie, rozwój i development pochłania bardzo dużo czasu, pieniędzy, trzeba testować i tak dalej. Jeśli chodzi o chińskie motocykle, to bardzo często są to większe bądź mniejsze modyfikacje innych sprzętów europejskich czy też japońskich. Na naszym kanale znajdziecie film na przykład z rozbiórki silnika od SRK 800RR, to jest oczywiście QJ Motor, i tam pod deklami znajdziecie logo MV Agusty, w zasadzie na dużej ilości części, więc te motocykle zostały już przez MV Agustę sprawdzone i QJ Motor z małymi modyfikacjami ten silnik montuje, produkuje dla siebie. Więc te 3 najważniejsze kwestie bym podał jako różnicę w cenie. No i to powoduje oczywiście, że cena jest niższa, nie wiem, czasami nawet o 50% względem podobnych modeli producentów europejskich bądź japońskich. Pytanie numer 3. Jak bardzo różnią się chińskie motocykle od wiodących marek? Silnik i zastosowane technologie. W zasadzie nasza wiedza już jest dosyć spora na ten temat, bo widzieliśmy mnóstwo motocykli rozebranych silników i one bardzo często mają loga innych producentów, więc jeśli rozmawiamy o zastosowanych technologiach, to bardzo często silniki tych droższych motocykli, takich jak QJ Motor, na przykład SRK 921 czy 800RR, to są silniki, które mają materiały najbardziej zaawansowane, jakie tylko używa się nawet w motorsporcie. Są to kute tłoki, stal stopowa, wałki pokryte
DLC. Korzysta się również z doskonałej większości podzespołów japońskich, takich jak na przykład łożyska, czy też łańcuchy. Więc łańcuchy rozrządu, łożyska w zasadzie we wszystkich tych konstrukcjach nie są produktami chińskimi, tylko są importowane z Japonii i te motocykle, ich silniki składa się na częściach japońskich. Oczywiście, żeby się o tym dowiedzieć, trzeba te silniki rozłożyć. Jeśli chodzi o inne komponenty zastosowane, no to jak doskonale wiecie i interesujecie się, no to takie firmy jak Brembo, Marzocchi, Delphi, Bosch. Jeśli chodzi o wtryski, no to stosuje się w zasadzie we wszystkich chińskich motocyklach, takich jak QJ, Benelli, przynajmniej te z grupy Kiwei, więc te materiały no niespecjalnie odstają od tych europejskich czy japońskich, a być może nawet czasami je przewyższają. Czy to prawda, że jest problem z częściami do chińskich motocykli? O, to jest pytanie. Pytanie numer 4, myślę, że dosyć emocjonujące. Czy to prawda, że jest problem z częściami do chińskich motocykli? No i tutaj mógłbym odpowiedzieć jak znany aktor. I tak, i nie. To zależy oczywiście od tego, czy model jest w miarę świeży, bo jeżeli jest to nowy model wprowadzany na rynek, to zawsze jest problem z częściami, bo one są dostępne po 2, 3 czy 4 miesiącach. Nigdy nie ma problemu z takimi częściami jak łańcuchy, filtry powietrza czy filtry oleju, bo są to materiały eksploatacyjne, które, jak doskonale wiecie, na pierwszym przeglądzie po 1000 km należy wymienić, więc takie rzeczy są dostępne od zawsze i zawsze, kiedy są dostępne nowe modele. Natomiast części bardziej skomplikowane, dotyczące, nie wiem, jakichś układów silnika, chłodzenia czy czegokolwiek innego, to zazwyczaj przy wprowadzaniu nowego modelu jest trudniej do zdobycia dla nas jako dla importera, dlatego że każdy z producentów najpierw skupia się na tym, żeby wyprodukować dużą ilość motocykli, która zaspokoi rynek, a dopiero potem taki producent martwi się o części. I to nie jest tylko u nas, we wszystkich innych markach, nawet wiodących, też coś takiego znajdziecie. Ja już na ten temat materiał robiłem o częściach do SRK 800RR. Znajdziecie go tutaj po waszej prawej stronie. Więc odpowiedź brzmi i tak, i nie, dlatego że czasami części są dużo trudniej, że tak powiem, jest dużo trudniej jest je zdobyć i nie ma tutaj reguły, jeśli chodzi o konkretny model czy markę. Czasami jest to po prostu trudniej zdobyć, ale tak jest nie tylko w motocyklach chińskich, tylko również w innych europejskich, takich jak choćby na przykład KTM. Kontynuujemy temat związany z częściami. Czy za 5 lat będą części? Słuchajcie, jest taka niepisana zasada, że każdy producent motocykli stok części zamiennych uzupełnia przez 8 lat. Nigdzie tego nie znajdziecie, że jest to jakaś zapisana reguła, natomiast tak się przyjęło, że jeżeli wydajemy nowy model jakiś na rynek, to stok części zapewniamy do niego przez 8 lat. Oczywiście, jeżeli mamy taki przypadek, jak na przykład TRK 702, który się nie psuje, no to części z magazynów nie znikną, więc będą dostępne dużo dłużej. Ale jeśli model jest usterkowy, części znikają, to przez 8 lat większość producentów taki stok części zapewnia. Następne pytanie, czy pojechanie dookoła Europy chińskim motocyklem jest możliwe? Myślę, że bez najmniejszego problemu. Wskazałbym kilka modeli nawet, którymi można byłoby to zrobić bez jakichś specjalnych obaw, że coś po drodze złego się wydarzy. Przejechanie 10, 15 czy 30 tysięcy kilometrów, no, mamy już udokumentowane takie sztuki nawet w Polsce. Jeżeli byście chcieli zadać sobie trud i poszukać na przykład o Benelli TRK 702X, czy tam bez X-a na forach facebookowych, to znajdziecie takie osoby, które taki przebieg już mają. Jeśli chodzi o Benelli, sprawa jest dosyć prosta, bo serwisy w Europie są w zasadzie wszędzie, bardzo łatwo jest to sprawdzić przed wyjazdem. Gdybyście chcieli takim motocyklem gdzieś pojechać, wystarczy wejść na stronę producenta, nawet na stronę polską, i spróbować znaleźć autoryzowane serwisy. Więc odpowiadając precyzyjnie na to pytanie, tak, bez problemu można przejechać bez obawy, że nie będziecie mieli dostępu do części. Biorąc pod uwagę interwały serwisowe, które są między 6 a 10 tysięcy kilometrów, jeśli chodzi o wymianę oleju, no to oczywiście trzeba sprawę przemyśleć w taki sposób, żeby tego interwału nie wydłużać i gdzieś podczas takiej wycieczki na 10-15 tysięcy kilometrów po prostu
ten olej wymienić. Czy są marki, na które warto zwrócić uwagę? Słuchajcie, oczywiście, że są takie marki, wystarczy spojrzeć na to, jak te motocykle sprzedawały się w sezonie 2025. QJ na przykład na 4. miejscu, Benelli może gdzieś tam nieco z tyłu, ale mówię to oczywiście głównie o naszych markach, bo to znam i to mogę potwierdzić, więc na pewno zwróciłbym tutaj uwagę na kilka, takich jak QJ Motor, Benelli czy MBP Morbidelli. Czy są dostępne akcesoria do podróżowania, kufry i tak dalej? Tego w ofercie do motocykli, które mamy w ofercie, jest naprawdę sporo. W doskonałej większości motocykli turystycznych, czyli takich, którymi możecie objechać Polskę czy tam Europę dookoła, bez najmniejszego problemu kupicie kufry, akcesoria, szyby wymienne i tak dalej. Wystarczy wejść tylko w zasadzie na stronę Motorlandu, wpisać model motocykla i bez najmniejszego problemu znajdziecie sakwy, kufry różnych producentów, więc wybór jest naprawdę duży. Oczywiście mówię o tym, co my mamy w ofercie, bo nie mogę być odpowiedzialny za wszystko, absolutnie, co jest chińskie i jeździ po naszym polskim rynku. Czy Chińczycy korzystają ze sprawdzonej japońskiej technologii, czy sami projektują silniki? Na to pytanie już trochę odpowiedziałem wcześniej. Zależy od tego, jaki model, bo patrząc na szybkość rozwoju chińskiej motoryzacji motocyklowej, no to czerpią ze wszystkich, nie tylko z marek japońskich. Tak jak wcześniej wspomniałem, odsyłam Was do filmiku, na którym Kuba przetłumacza gościa, który rozbiera silnik od SRK 800 RR i tam opowiada, z czego ten silnik jest złożony i w dużej części dekle, podzespoły mają logo MV Agusty. Czy niska cena sugeruje, że produkt jest niskiej jakości? Kiedyś pewnie tak, teraz już nie. Wydaje mi się, że odpowiedziałem na to pytanie, odpowiadając na kilka poprzednich. Kiedyś te motocykle, czy bardziej skutery kupowane gdzieś tam w supermarketach, no wiadomo, rozkręcały się zanim zostały wyjęte z kartonu. No było to słabej jakości, ale jak doskonale wiecie, jeżeli interesujecie się informacjami gospodarczymi, rynkowymi, to wiecie, że technologia tam nie tylko dotycząca pojazdów na kołach, ale również latających rozwija się bardzo szybko, więc w ten sposób po prostu bym odpowiedział na tak zadane pytanie. Czy chińskie marki nie znikną za chwilę z rynku, jak sprzedadzą swój stok motocykli? No słuchajcie, nie sądzę, aby zniknęły, bo jak wiecie lub nie, Europa jest jednym z najlepszych miejsc do życia i najbogatszym społeczeństwem wśród społeczeństw świata. A to oznacza, że każdy chciałby tutaj swoje produkty sprzedawać, bo my, Europejczycy, po prostu mamy na to pieniądze. Nie mogę tu oczywiście odpowiadać za wszystkie absolutnie marki, ale sądzę, że jeżeli ktoś dobrze się już na tym rynku zakorzenił, no to nie sądzę, aby chciał ucinać gałąź, na której siedzi i pozbawić się możliwości sprzedawania motocykli, więc to pytanie wydaje się dosyć proste. Uwaga, tu bardzo ciekawe pytanie. Czy będę szanowany w grupie na zlotach, jak będę jeździł chińskim motocyklem? Bardzo dobre pytanie, na które mogę odpowiedzieć i tak, i nie. Przez grupy osób, które uwielbiają japońską motoryzację, czy też tą europejską, niemiecką, no to na pewno nie. Ale to głównie przez brak ich wiedzy, raczej dotyczący chińskiej motoryzacji. To są osoby, które są fanami czy fanatykami konkretnych marek. No i tutaj wkraczamy na grunt trochę religii. No jak wiecie, z tym ciężko jest dyskutować, bo BMW wśród motocyklistów to jest religia. Nieważne, czy to się psuje, czy się nie psuje, czy części są drogie, czy tanie. Jeżeli ktoś wierzy, że jest to najlepszy sprzęt na świecie, to żadne argumenty nie przekonają go, że jest inaczej. Pytanie jest inne. Czy tobie zależy na czyimś zdaniu kogoś z grupy? Albo na to pytanie jeszcze można odpowiedzieć inaczej. No, czy ty chcesz należeć do takiej grupy ludzi, która jakiś sprzęt wielbi? Bo ja na przykład nie potrzebuję jeździć na zloty i wysłuchiwać, że to jest super, a to nie super, ale być może ty masz taką potrzebę, nie możemy ci oczywiście tego zabronić. Jaki przebieg wytrzyma chiński motocykl? Bardzo trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że chińska motoryzacja na europejskich drogach jest w takim segmencie, powiedzmy, może nie premium, ale lepszym, bardziej wytrzymalszym od kilku lat. Na przykład wspomniane TRK 702 czy też TRK 502, które było modelem poprzednim i mniejszym. Są sztuki, które mają po kilkadziesiąt tysięcy kilometrów przejechane.
bez remontu kapitalnego? No i odpowiedź na takie pytanie jest bardzo trudna. No pewnie wytrzymają tyle, co inne na rynku. Pożyjemy, zobaczymy. Natomiast biorąc pod uwagę, jaki polski motocyklista robi średnio przebieg, czyli okolice 2-4 tysięcy kilometrów, to jak weźmiemy takie 100 tysięcy kilometrów, to ten motocykl, jeżeli kupisz sobie nawet jako pierwszy i nie zechcesz go zmienić już nigdy na żaden inny, no to przez 20-25 lat będziesz nim jeździł i na pewno ci się z nim nic nie stanie. Więc wydaje mi się, że jest to odpowiednio długo, no ale oczywiście za 10 lat zobaczymy, ile te silniki są w stanie wytrzymać. I pytanie ostatnie, jakie są najpopularniejsze usterki w chińskich motocyklach? No w tak szerokiej grupie pojazdów bardzo trudno jest wymienić jakieś najpopularniejsze usterki. Ja może odpowiem w taki sposób, co my obserwujemy przez pierwsze 50 tysięcy kilometrów, bo to pewnie najbardziej Was interesuje. Najpopularniejsze usterki, czy też jakieś niedociągnięcia dotyczą łańcuchów na przykład w tych chińskich motocyklach zastosowanych na pierwszy montaż, dlatego że są to zazwyczaj łańcuchy bardzo znanego i renomowanego producenta, którego zresztą jesteśmy też importerem. Mówię tutaj o firmie DIT, która specjalnie na pierwsze partie produkcji takich motocykli dostarcza specjalne łańcuchy, które niestety, czy specjalnie dedykowane na pierwszy montaż, bo one są niespecjalnie wytrzymałe i one wytrzymują w okolicach 4-5 tysięcy kilometrów. Oczywiście te, które są już sprzedawane jako zamienniki, nie mają z tymi pierwszymi nic wspólnego i one już wytrzymują solidne przebiegi po 25, po 35 tysięcy kilometrów. Jeśli chodzi o jakieś najpopularniejsze usterki, no to w zależności od modelu. Nie wszystkie mają jakieś tam problemy, no ale moglibyśmy wymienić chociażby te kółko foniczne w TRK 702X, czy na przykład w SRT 600 SX jakąś tam linkę, powiedzmy, od gazu. No ale to są małe rzeczy, które jesteśmy w stanie naprawić bez wymieniania tych części, tylko trochę poprawiając fabrykę, na przykład smarując linkę. Dajcie znać, jakie macie jeszcze pytania dotyczące chińskiej motoryzacji, szczególnie tej dotyczącej motocykli. Zapraszam Was do obejrzenia pozostałych materiałów na tym kanale. To byłem ja, Maciej. Dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia w następnym materiale.